Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Aneta i moja szefowa. Kto? Hania. Hania. Jesteś moją szefową? Nie jesteś? Czasami jesteś, prawda? Kochani, bardzo się cieszę, że moja seria filmów przypadła Wam do gustu. Mam informację, że już testujecie moje przepisy. Mam nadzieję, że Wam smakują. Dzisiaj zapraszam Was na dzień trzeci. Oczywiście zaczynamy jak zwykle od śniadanka. Przygotujemy chlebek na początek. Kto to szefowa, mama? Kto to szefowa? Co Ty jesteś moja szefowa? Ale kto to? No taka, co rządzi Ale i mówi, co kto ma robić. ja nie rządzę. Nie rządzisz? Produkty, jakich potrzebujemy do zrobienia naszego chlebka, to nie będzie taki zwykły chlebek, bo to będzie chlebek pieczony na patelni, nazwijmy to. A więc tak, mąka migdałowa. Wszystkie proporcje teraz widzicie na ekranie, nie będę Wam teraz tego mówiła. Mąka migdałowa, mąka kokosowa, to jest siemię lniane mielone. Śmietanka 36, jajo od kury. Minimalna ilość proszku do pieczenia i masło. Jajo od kury? No, od kury, a co znosi jaja? Kura. No. Dobra, zaczynamy robić nasz chlebek, czyli jajo po prostu musimy wbić do miski. Pewnie chcesz Ty to zrobić, co? Jesteś pewna? No to dawaj, dasz radę? Czekaj, zrobimy tak jak ostatnio. Mama, nie! No ja Ci tak nożem zrobię i wtedy się ładnie rozłożysz. No to pokaż, jak chcesz zrobić. A wiesz, że na spodnie zaraz Ci to poleci? Daj. Ja zrobię tak nożem i Ty otworzysz, tak? Tylko delikatnie. Ale trzymaj to jajko nad miską. No, Kurczaczek mały? Nie. na szczęście nie. Dobra, idziemy umyć ręce. Teraz mogę wlewać? Do jajka oczywiście dodajemy teraz wszystkie produkty, czyli wszystko musisz tutaj dodać do michy. Co To? teraz wlewasz? To. Czyli co? Śmietanę. Tak. Wlewaj szybciutko. Wszystko. Teraz zamieszam łyżką. Jeszcze nie. Dobra, wystarczy. No i wsypuj wszystko ze szklaneczek. Dodajemy dosłownie minimalną ilość proszku do pieczenia, tak po prostu na łyżeczce, odrobinka. Tak, wszystko wsyp. To jest co teraz wsypujesz, mąkę jaką? Siemię lniane, ja mam mielone, możecie użyć sobie po prostu całych ziaren, jeżeli lubicie. Teraz mieszasz? I teraz musimy jeszcze dodać masło, z tym, że masło musimy delikatnie rozpuścić. Ja tutaj daję sobie do szklaneczki i wstawiam do ciepłej wody i wtedy ono robi się bardziej płynne i dodajemy do naszej masy chlebowej. Lewowej. Masło już jest płynne. Patelnię nasmarowałam sobie masłem klarowanym, delikatnie, bardzo delikatnie. Co tam się dzieje? Topiło się? Co się stopiło? To. No, masło klarowane się roztopiło. Tutaj już gotuję sobie rosół, słuchajcie. Rosół jest bardzo istotny przede wszystkim w okresie adaptacji, także pijcie sobie rosół. Nie rosół, a bulion właściwie z rosołu. Ja dzisiaj gotuję, wiecie co, na perliczce. Robię to pierwszy raz, nie znam smaku perliczki, także dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale generalnie bardzo Wam polecam, no tak jak powiedziałam, szczególnie na początku picie bulionu. Dobra, Hania, teraz wlewamy masełko. Proszę. Poczekaj. Daj mi tą łyżeczkę, wlej masło. Tak, wszystko. Masło. Jest masło. Gotowe. Gotowe. Pół I masła. teraz, aha, jeszcze szczyptę soli, tak, wiesz, ciśnij raz. Tylko Hania, nie przesadź, dobra? Jeszcze raz. Dobra, wystarczy. I teraz wszystko po prostu łączymy ze sobą za pomocą czego? Miksera! Miksera. Oglądajcie. Jak to wygląda, mamo? Taka jest konsystencja tej masy. I teraz tą masę całą przekładamy na już rozgrzaną patelnię. Tak jak mówiłam wcześniej, nasmarowałam sobie ją masłem klarowanym. Kładziemy na małą patelnię. Ogień musi być bardzo mały. To znaczy rozgrzewamy patelnię, zmniejszamy ogień i rozkładamy wtedy naszą masę.
Ja przygotowuję po prostu jedną porcję, stąd to jest taka mała ilość. Możecie sobie podwoić, potroić proporcje i przygotować sobie na większą ilość. Już czuję, że będzie pyszna. Czujesz, że będzie pyszna. Teraz, moi kochani, przykrywamy całość pokrywką i na bardzo malutkim ogniu zostawiamy na kilka minut, żeby po prostu nasz chlebek się upiekł. Gdzie masz opaskę? Tu. Zdjęłaś? Nie chcesz? Kochani, chlebek już jest prawie gotowy. W tym czasie przygotowujemy po prostu klasyczną jajecznicę. Jajecznica będzie z ilu jajek, Hania? Z 5, z 2. 5 to nie, bo byłoby za dużo białka, nie? No. Dobra, Hania oczywiście klasycznie teraz wbija jajka. Proszę bardzo. Co potrzebujemy? Masło klarowane, poczekaj Haneczka. 2 jajka, masło klarowane, pieczarki, cebulę. Do tego będzie chlebek i ogórek kiszony. Oczywiście proporcje teraz Wam się wyświetlają. Nie mogę to ścisnąć. Nie możesz tego ścisnąć, bo poleci znowu na Ciebie. Dawaj, nad miseczką. Trzymasz? Tyk. Tak. Oby tylko mały kurczaczek. Nie ma kurczaczków, Haniu, tu. Daj, i teraz drugie. Ale sama ja to robię. Nie, to ja Ci pomogę. Tyk. Mały kurczaczek, oby mały kurczaczek. Dobra. Już. Dziękuję. Idziemy umyć ręce. Nie. Wytrze. Całkiem to pyszne. Hania, dodaj teraz troszeczkę, połóż to. Dodaj tak troszeczkę soli i pieprzu. A ja w tym czasie pokroję cebulę i... Dobra, wystarczy, Haneczka, wystarczy. To będzie, że... Jakie będzie? że gorzkie. Zakuszkie? Zasłony. Dobra, już, Hania. Mogę wymieszać? Ale teraz to dałaś czadu, wiesz? Nie, jest trochę. Nie, wystarczy, Haniu. Mama, mogę pomieszać? Tak, teraz możesz to pomieszać. Poczekaj, ja Ci postawię to tutaj, weź nóżki szeroko. I teraz tak bardzo delikatnie, żebyś się nie ochlapała. Wiem, że to jest mało prawdopodobne w przypadku Hanki, no ale jest nadzieja, nie? Dobra, na rozgrzane masło daję cebulkę. No, mieszaj. I kochani, pieczarki. Pieczarki są bardzo wskazane. One świetnie pochłaniają wszystkie tłuszcze, ponieważ no, tłuszcz znajdujący się na patelni tak naprawdę znajdzie się w pieczarkach. Mamo, już to wygląda ohydnie. No bo za dużo pieprzu dodała. Dzisiaj będzie pikantne śniadanie, dzięki Hani. Hania, już jestem głodna, wiesz? No wiem, ale będzie pikantne jedzenie. No pikantne będzie. Czyli dobra, podsmażamy cebulkę i pieczarki. Mama, a ja to będę jadła? A będziesz chciała jajecznicę? Nie, bo będzie pikantne. Pikantne będzie. Podsmażamy pieczarki. Hanulka, Mama. podsmażamy pieczarki i cebulkę i do tego po prostu dodajemy jajka i przyrządzamy klasyczną jajecznicę. Mama, No. tylko nie jedz tej jajecznicy, bo będzie dla ciebie paląca. Moje śniadanko jest już gotowe, wygląda tak. Czyli ogóras kiszony oczywiście, pieczarki, cebulka, 2 jajka i chlebek. Całe makro przedstawia się tak. Ja idę teraz jeść, a Was zapraszam na mój obiad, na hamburgera. To są produkty, które są potrzebne do wykonania naszego hamburgera, czyli tak, no wiadomo, że podstawą jest mięso wołowe, mielone, majonez, sól, pieprz, ser tłusty, pomidor, cebulka czerwona i boczek i troszkę oliwy. Oczywiście wszystkie proporcje teraz widzicie na ekranie, a ja zabieram się do pracy. Hania sobie już poszła, jakże mi przykro. Tak więc tak, mięso doprawiam oczywiście solą i pieprzem.
oczywiście rączką należy to dokładnie wymieszać. Mieszamy długo, aż ciasto po prostu wyzwoli z siebie tą naturalną swoją kleistość. Tak naprawdę ciężko mi jest Was tutaj ustawić w mojej kuchni, z tego względu, że mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że ciągle jest ten jeden kadr. No ale moja kuchnia jest niewielka i tak naprawdę, szczerze mówiąc, wszystko dzieje się tam, za Wami. Z tym, że nie mogę odwrócić, że tak powiem, kamery, z tego względu, że tam jest okno i po prostu nic nie jest wtedy widoczne, bo wszystko jest prześwietlone. Także no mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ważne jest to, co jest na talerzu, a nie to, z której strony mnie widzicie. Dobra, mieszamy nasze mięcho. W tym czasie na patelni już rozgrzeję sobie ten palnik, oliwę. Czekajcie, umyję ręce. Ręce czyste, obrączka wraca na miejsce. Tak jak mówiłam, rozgrzewam sobie oliwę na patelni. Niewielka ilość, wiecie ile. No i z tego, znowu muszę obrączkę zdjąć. I z tego mięska przygotowuję sobie mięcho, znaczy z mięcha mięcho, kotlet. Ja sobie mogę dzisiaj pozwolić na większą ilość białka, więc kotlet jest taki obfity, dorodny. Tak, mięcho trzeba zawsze sklepać. Ja wolę, żeby to mięso zawsze było takie bardziej płaskie, po prostu szybciej się wtedy smaży. Oliwa zaraz będzie gotowa. Dobra, myślę, że jest gotowa. I na rozgrzany tłuszcz kładę sobie moje mięcho. Wow! Mięcho już obsmażyłam po kilka minut z każdej strony. Oczywiście tutaj długość smażenia jest kwestią bardzo indywidualną. Na ile lubicie mięso bardziej dosmażone, niedosmażone, mniej soczyste, bardziej soczyste. Ja smażyłam około 3 minuty z każdej strony. No i teraz przekładam sobie mięcho na boczek. I tym boczkiem delikatnie owijam mięsko. I wraca ono jeszcze na patelnię na dosłownie chwilkę, tak żeby boczek się lekko przysmażył. Boczek jest już podsmażony, więc całość przekładamy sobie na... Jezu, pewnie mnie nie słychać. Aż to skwierczy. Całość przekładamy na liść sałaty. Na gorące mięso kładę sobie ser, żeby on się fajnie rozpuścił. Na to daję sobie cebulkę, pomidorka, no i majonez. O, chyba mój pies poczuł zapach. Diego, opanuj się, szefowa. Dlatego mówiłam, że to szefowa. I teraz po prostu w ten liść sałaty obwijamy sobie mięsko. Tak wygląda mój posiłek. Hamburger jest już gotowy. Jak widzicie, no nie jest skomplikowany w przygotowaniu, także myślę, że każdy sobie z tym poradzi. W międzyczasie jeszcze między śniadaniem a obiadokolacją wypiłam sobie kawę kuloodporną, no ale już tego Wam nie nagrywałam. Teraz widzicie makro hamburgera i nie teraz, ale teraz widzicie makro całodzienne moich posiłków. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie więcej moich propozycji, no to oczywiście zachęcam do komentowania filmów, dawania swoich propozycji. Filmy będą oczywiście się pojawiały, dlatego też zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będziecie na bieżąco. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i życzę smacznego. Pozdrawiam. Pozdrawiam Panią Jadzie.